Oglądasz filmy i seriale, ale nie chcesz płacić pełnej ceny za abonament w popularnych serwisach streamingowych? Nikt z rodziny lub znajomych nie chce się złożyć na wspólną subskrypcję? Możesz skorzystać z Gamzgo. Kupisz tutaj za ułamek ceny abonament na popularne serwisy streamingowe takie jak Netflix, HBO czy nawet ChatGPT, Spotify i wiele więcej. Skorzystaj z linku poniżej i wprowadź kod promocyjny, aby kupić subskrypcję współdzieloną za ułamek ceny. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to dobra okazja. How does it feel? Actually, it's nice. Czy nie masz już dość tych samych starych potraw? A co powiesz na pająki zamiast kanapki lub zupę z mięsa węża? Chiny oferują prawdziwą gastronomiczną przygodę dzięki swojej rozległej historii i zróżnicowanemu krajobrazowi, nieustannie redefiniując smak oraz tradycje. To, co dla obcego może wydawać się dziwactwem, dla kogoś innego stanowi prawdziwy przysmak. Jeśli pająki Cię nie przekonują i wolisz tradycyjnego schabowego, zostaw łapkę w górę i napisz komentarz jedzenie, a przypnę Ci serduszko. Oglądaj do końca, jeśli chcesz poznać wszystkie dziwne dania. Ogórki morskie. Te miękkie, spiralne stworzenia z głębin mogą nie zdobyć tytułu królowej piękności, ale Chiny nie mają dość ogórków morskich. Od wieków są one cenione zarówno jako delikates, jak i tradycyjny środek leczniczy, znany w języku chińskim jako hashen, zbierany na obszarach Morza Południowochińskiego. Zajmują wyższe miejsce w chińskiej kulturze niż w swoich skalistych podwodnych domach. Ich zasłużoną renomę zawdzięczają przede wszystkim rzadkości i egzotyce, co setki lat temu podniosło ich status do poziomu kuchni cesarskiej. Staranne przygotowanie, suszenie, gotowanie, a następnie ponowne nawadnianie nadało im wyjątkową, sprężystą teksturę wynikającą z obecności glikoproteiny fukozylowanej, która po ugotowaniu sprawia, że stają się niemal chrupiące. Ta galaretowata chrupkość uczyniła z nich chiński kulinarny cud. Poza smakiem i rzadkością, ogórki morskie są cenione za domniemane właściwości lecznicze, traktowane jako tonik, który łagodzi ból stawów, wzmacnia odporność oraz wspomaga funkcję nerek. Niezależnie od tego, czy te korzyści są potwierdzone, prestiż ogórka morskiego trwa niezmiennie, ukazując chiński geniusz w przemianie zwyczajnego w niezwykłe. Smażone na głębokim tłuszczu pająki. Smażone na głębokim tłuszczu pająki mogą budzić strach i obrzydzenie u wielu osób, lecz w całych Chinach te przerażające stworzenia stanowią chrupiącą, pożądliwą przekąskę uliczną, serwowaną od ośrodków przędzalnictwa jedwabiu, takich jak Hangzhou, po tropikalną prowincję Guangxi. Pająki dołączają do innych owadów, takich jak świerszcze i koniki polne, jako przekąski bogate w białko. W południowych Chinach duże pajęczaki, lekko obtoczone w cieście, smażone są na głębokim tłuszczu, co nadaje im chrupiące ciała i nogi, które można spożyć w całości. Z zewnątrz chrupiąca skorupka ustępuje miejsca miękkiemu, puszystemu wnętrzu z delikatnym mięsem. Odważni smakosze zaczynają od chrupania nóg, stopniowo przechodząc do głównej części ciała. Smak pozostaje łagodny, a nawet lekko słodkawy. Wschodnie prowincje Shandong oraz Jiangsu serwują mniejsze pająki, które są po prostu podsmażane z solą i pieprzem syczuańskim. Ich sprężysta tekstura wyróżnia się, zwłaszcza gdy spożywa się je w całości, popijane zimnym piwem. Nogi zawierają niewiele mięsa, lecz odwłok oferuje intensywny smak dla tych, którzy chcą wykorzystać każdy kęs. Poza ciekawostką, pająki i owady ogólnie stanowią bogate źródło białka, witamin i minerałów. Pokolenia Chińczyków naturalnie włączały je do swojej diety jako łatwo dostępne pożywienie. Dlatego pająki wciąż pojawiają się na stoiskach z ulicznym jedzeniem, symbolizując lokalną dumę i ducha kulinarnej przygody. Ci, którzy odważą się ich spróbować, mogą okazać się zafascynowani ich smakiem. Jedwabniki i skorpiony. Jedwabniki oraz skorpiony mogą wydawać się dziwacznymi potrawami dla wielu obcych, ale od tysięcy lat stanowią integralną część chińskiej kuchni. Dowody archeologiczne wskazują, że starożytni Chińczycy spożywali gąsienice jedwabników już 5000 lat temu, nie tylko jako źródło jedwabiu, ale także białka, gdy zbiory były skąpe. Gąsienice były pieczone lub gotowane jako smaczna, pożywna przekąska. How does it feel? Actually, it's nice. Skorpiony mają równie długą historię, zarówno jako pożywienie, jak i środek leczniczy sięgający ponad 2000 lat wstecz.
Teksty medycyny chińskiej z dynastii Han zalecają stosowanie skorpionów do leczenia drętwienia, guzów oraz stanów zapalnych skóry. Uważa się, że skorpiony wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Prawdopodobnie stały się źródłem pożywienia z praktycznych względów, jako łatwo dostępne białko zwierzęce w trudnych warunkach. Współcześnie zarówno jedwabnikowe gąsienice, jak i skorpiony są sprzedawane jako klasyczne przekąski uliczne. Jedwabniki są zazwyczaj przyprawiane, smażone lub pieczone na patyczkach, co nadaje im chrupiącą skorupkę i kremowe wnętrze, natomiast skorpiony, smażone lub grillowane, zyskują chrupiące skorupy i delikatne wnętrza. Choć w kulturach zachodnich jedzenie owadów może budzić obrzydzenie, w Chinach stanowią one sentymentalną przekąskę przypominającą dziecięce smakołyki i symbolizują historię, odporność oraz więź z naturą. Śmierdzące tofu. W zatłoczonych ulicach wielkich chińskich miast jedno, ponad wszystko, może zaatakować twoje nozdrza. Oślepiający zapach śmierdzącego tofu. Ta intensywna przekąska uliczna jest klasycznym przykładem potężnych chińskich smaków. Proces zaczyna się od zwykłego, świeżego tofu powstałego przez koagulację mleka sojowego i prasowanie w bloki. Charakterystyczny zapach pojawia się później, kiedy tofu fermentuje przez kilka miesięcy w zalewie z mleka, warzyw i ziół. Mikroorganizmy rozkładają białka i tłuszcze, uwalniając silnie pachnące związki, podobne do tych występujących w serach, takich jak gorgonzola. W wyniku tej przemiany tofu zyskuje gładkie, kremowe wnętrze, otoczone chrupiącą, smażoną skórką. Pomimo intensywnego zapachu, śmierdzące tofu oferuje przyjemnie łagodne smaki. Solanka nadaje mu głębokie, umami nuty, a smażenie dodaje delikatnej orzechowości. Podawane z sosem chili o słodkim smaku, potrafi oczarować kubki smakowe. Chińczycy od dawna celebrują silne zapachy i smaki, które pobudzają zmysły, a to danie stanowi także źródło lokalnej dumy. Wywodzi się ono z kulinarnych stolic, takich jak Chonggu, gdzie mieszkańcy z sentymentem wracają do smaków dzieciństwa. Jajka stuletnie. Jajka stuletnie ze swoim unikalnym, charakterystycznym skorupkiem oferują dosłownie smak historii. Te konserwowane jajka to słynna chińska specjalność, ceniona za swój niepowtarzalny wygląd oraz intensywny smak. Jajka kacze, przepiórcze lub kurze są zatapiane w mieszance gliny, soli, popiołu i wapna, co powoduje, że przez kilka tygodni lub miesięcy białka stają się ciemnobrązowe, przezroczyste i żelowe. Natomiast żółtka o bogatym, zielonkawym zabarwieniu nabierają kremowej, wyrazistej konsystencji. Dla nieprzyzwyczajonych mogą zaskoczyć swoim intensywnym aromatem i smakiem. Jedni uważają je za najwyższy przysmak, inni porównują do intensywnie pachnącego sera. Miłośnicy cenią ich głęboki, ziemisty smak i jedwabistą teksturę wynikającą z kontrastu między żółtkiem a białkiem. Jajka te można spożywać same, dodawać do kleików na bazie ryżu lub kaszy, bądź siekać i wykorzystywać w różnorodnych potrawach. Nazwa jajka stuletnie odnosi się do ich staroświeckiego wyglądu, a nie rzeczywistego wieku. Jajka dojrzewające dłużej niż kilka miesięcy ryzykują zepsucie, a ich nietypowy proces przygotowania może odstraszyć niektórych smakoszy. Mimo to jajka stuletnie pozostają ikoną chińskiej kuchni, symbolizującą potęgę konserwacji i fermentacji, która zatrzymuje przeszłość w skorupce na rzecz teraźniejszości. Nietoperze i szczury bambusowe. Choć dziś kontrowersyjne, nietoperze i szczury bambusowe były przez wieki cenione w południowych Chinach zarówno jako pożywienie, jak i składnik medycyny. Te leśne stworzenia odgrywały kiedyś istotną rolę ekologiczną i kulturową w regionach takich jak Guangxi i Guangdong. Nietoperze mają starożytną tradycję w chińskiej medycynie ludowej. Wykorzystywano je do leczenia dolegliwości, od malarii po choroby nerek, a zupa z nietoperzy uważana jest za rozgrzewający tonik, który poprawia samopoczucie. Szczury bambusowe również posiadają reputację środków leczniczych, rzekomo zdolnych łagodzić astmę oraz impotencję, choć naukowych dowodów jest niewiele. Te tradycyjne wierzenia nadały obu gatunkom niezwykły prestiż. Poza ludowymi właściwościami leczniczymi, nietoperze i szczury bambusowe stanowiły łatwo dostępne źródło białka w bujnych, podzwrotnikowych lasach Chin. Szczury bambusowe żyją w rozległych norach, co ułatwia ich zbieranie, a nietoperze gromadzą się w dużych koloniach w jaskiniach.
Dania z nich niosą również głęboki wymiar kulturowy. Reprezentują dumę z lokalnych bogactw przyrody. Nietoperze mogą być duszone z aromatycznymi ziołami i przyprawami wsycące curry, zaś mięso szczurów bambusowych o ziemistym smaku jest często pieczone, gotowane w bulionie lub suszone na jerkę. Niestety zmniejszające się populacje dzikich osobników sprawiają, że ich spożywanie staje się dziś kontrowersyjne. Gołąb na patyku. Spacerując po zatłoczonych ulicach północnych Chin, możesz natknąć się na gołębie pieczone na patyku. Całe, aromatyczne, przypieczone nad otwartym ogniem. W miastach takich jak Pekin czy Szanghaj małe, grillowane lub smażone gołębie stanowią klasyczną przekąskę, doskonale komponującą się z piwem. Wzmianki o przyrządzaniu gołębi sięgają czasów dynastii Han, gdy ich niewielkie rozmiary czyniły je idealnym jedzeniem ulicznym. Sprzedawcy nabijają je na patyki, nadszywają aromatycznymi przyprawami i grillują na węglu drzewnym, dzięki czemu skórka staje się chrupiąca, a mięso pozostaje delikatne. Dodatkowa szczypta pieprzu i kminku nadaje im wyrazistości. Gołębie można także siekać i dodawać do potraw, takich jak kleik ryżowy czy placek z gołębia. Poza swoim delikatnym mięsem, gołębie mają także znaczenie symboliczne. Reprezentowały pokój i wierność, a podawanie ich na ceremoniach, np. weselach, miało przynosić szczęście. Choć dziś dominują dania z kaczki i kurczaka, kiedyś te skromne ptaki były jednymi z najbardziej cenionych, kojarzonych z dobrobytem i szczęściem. Zupa z płetwy rekina. Kiedyś symbol wykwintnej kuchni Chin, zupa z płetwy rekina obecnie budzi kontrowersje. Przez wieki ta luksusowa zupa, przygotowywana z płetw rekina, była kwintesencją chińskiej kulinarnej rozkoszy, tradycyjnie podawana na bankietach i weselach na cześć szanowanych gości. Danie to pochodzi z czasów dynastii Ming i zyskało ogromną popularność, gdy pojawiło się podczas oficjalnej kolacji dla odwiedzającej królowej Anglii w 1961 roku. Prestiż zupy nie wynika z intensywnego smaku płetw, które same w sobie są niemal bezsmakowe, lecz z ich wyjątkowej, żującej, galaretowatej tekstury, jaką nadaje im długie gotowanie w bulionie z kurczaka. Im rzadziej występuje płetwa, tym wyższy status zupy, bowiem rzadkość równa się luksusowi. Niestety zapotrzebowanie na płetwy rekina przyczyniło się do katastrofalnych spadków populacji tych drapieżników na całym świecie. Co roku dziesiątki milionów rekinów są zabijane tylko dla ich płetw w wyniku brutalnej praktyki zwanej odcinaniem płetw. Obecnie 1/3 rekinów z otwartego oceanu jest zagrożona wyginięciem. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że utrzymywanie tradycji kulinarnych, takich jak zupa z płetwy rekina, nie jest warte doprowadzania rekinów do wyginięcia. Choć danie to nadal bywa serwowane, wywołuje ogromne kontrowersje. Rząd Chin zniechęca do jego podawania na oficjalnych funkcjach, a młodzież odrzuca je jako przestarzałe i szkodliwe dla środowiska. Mimo postępu kulturowego, zupa z płetwy rekina ze względu na swoją długą tradycję będzie jeszcze przez wiele lat budzić napięcia między kulinarną tradycją a ekologiczną zrównoważonością. Mięso kotów. Mięso kotów może być tabu w większości świata, ale w niektórych regionach Chin kocia kuchnia przetrwała przez wieki, mimo negatywnych stereotypów. Szczególnie w prowincjach Guangdong i Gangi spożywa się rocznie około 4 milionów kotów. Według niektórych szacunków mięso kotów cieszy się szczególną popularnością w chłodniejszych miesiącach, gdyż uważa się, że dostarcza ono rozgrzewającej energii yang. Gulasze i hot poty pozwalają, aby jego smak przeniknął do bulionów i warzyw. Jednak spożywanie kotów stoi w sprzeczności z buddyjskimi zakazami, dlatego rzeźnicy często błędnie oznaczają je jako mięso królicze lub kozie. Wraz z rosnącą popularnością kotów jako zwierząt domowych, młodsze pokolenia mają mniejszy apetyt na to danie, kojarząc je z ubóstwem i zacofaniem. Rząd wprowadził także surowsze przepisy ochrony zwierząt, jednak potrawy z mięsa kotów wciąż pojawiają się w wiejskich restauracjach lub na lokalnych targach, gdzie tradycyjne wierzenia o jego korzystnych właściwościach utrzymują się wśród starszych pokoleń. Dla wielu osób o ograniczonych możliwościach żywieniowych gulasze z mięsa kotów pozostają nostalgicznie kojarzone z zimowym przysmakiem, mimo że ich popularność maleje wraz z przemianami kulturowymi. Dla niektórych jednak pozostają one nierozerwalnie związane z regionalną tożsamością i pokoleniowymi zwyczajami kulinarnymi. Konik morski. Koniki morskie od wieków zdobiły chińskie apteki, lecz współcześnie te magiczne stworzenia częściej trafiają na talerze. Chiny odpowiadają za aż 95% światowej konsumpcji koników morskich.
Suszone koniki morskie są najpopularniejsze. Stanowią przekąskę uliczną o chrupiącej konsystencji, przypominającej ziemniaczane chipsy. Szaszłyki z konikami morskimi również cieszą się dużą popularnością. Poza nowością, koniki morskie cenione są za domniemane właściwości lecznicze, szczególnie przy zaburzeniach, takich jak dysfunkcja erekcyjna. Zapisy o ich zastosowaniu w chińskiej medycynie sięgają czasów dynastii Ming sprzed 1500 lat, kiedy to pierwsi uzdrowiciele wierzyli, iż koniki morskie mogą leczyć dolegliwości od astmy po niepłodność. Do dziś konik morski pozostaje dopuszczonym składnikiem farmaceutycznym. Niestety dzikie populacje gwałtownie maleją w wyniku intensywnych połowów, a degradacja przybrzeżnych siedlisk dodatkowo zagraża ich przetrwaniu, mimo że są nadal spożywane ze względu na tradycyjne korzyści zdrowotne. Te delikatne, mityczne stworzenia symbolizują kruchą równowagę między tradycją kulinarną a ochroną środowiska. Języki kaczki. Kuchnia oparta na językach kaczki w Chinach zyskała słuszną reputację dzięki niezwykłym i fascynującym składnikom. Wyobraź sobie, że spożywasz języki kaczki. Te mięsiste, kostkowate plastry pochodzące z jamy ustnej kaczki od pokoleń zachwycają chińskich smakoszy, Some of the detail of the duck tongue. Nice sauce. And this went straight from the duck's mouth. ukazując, jak gastronomia potrafi przekraczać granice i odkrywać ukryte perełki. Dania z językami kaczki serwowane są z wyśmienitym sosem, który pozyskuje się z marynowania w mieszance sosu sojowego, wina ryżowego, octu, oleju sezamowego oraz przypraw. Jasne języki są smażone na głębokim tłuszczu, aż zewnętrzna warstwa staje się chrupiąca, a wnętrze pozostaje miękkie i delikatne. From the duck head, it was very tender. Koneserzy opisują jego smak jako lekki i subtelnie wyważony, z nutami przypominającymi orzechy. To subtelne, lecz satysfakcjonujące doświadczenie smakowe, o ile uda się ominąć drobne, niebezpieczne kości, ucieleśnia radość i ryzyko kulinarnych eksperymentów. Przełamywanie barier smakowych, odkrywanie nowych doznań poszerza horyzonty dla odważnych. Języki kaczki otwierają nowe możliwości, reprezentując wieki chińskiej innowacyjności, która szuka przyjemności w najbardziej zaskakujących miejscach. Choć niegdyś były rarytasem, dziś języki kaczki są powszechne w całych Chinach, pokazując, że niszowe smaki mogą przeniknąć do głównego nurtu, jeśli tylko ma się odwagę eksperymentować. Sałatka z meduz. Meduzy o zakręconym kształcie i delikatnych, rozwianych mackach przypominają postacie z filmów science fiction, lecz w Chinach przekształcane są w wyjątkowo chrupiącą sałatkę. Paski żelowych macek przyprawione octem, sosem sojowym i sezamem dostarczają unikalnej tekstury, która zyskała uznanie również za granicą. Meduzy stanowią od wieków część kuchni przybrzeżnej Chin. Początkowo były przypadkowym łupem rybaków, ale ich łagodny smak i uzależniająca chrupkość szybko uczyniły z nich poszukiwany składnik. Po obróbce, obieraniu, przetwarzaniu i marynowaniu zachowują nieodparte, chrupiące właściwości nawet po ugotowaniu. Pomimo tego, że meduzy składają się w 95% z wody, są niskokaloryczne, a jednocześnie bogate w kolagen, białko o potencjalnych właściwościach przeciwstarzeniowych. Niektórzy uważają, że sałatka z meduz zapewnia promienną cerę, a masowe roje tych stworzeń pomagają zapobiegać ich nadmiernemu rozmnażaniu. Wobec obaw o nadmierne połowy, spożywanie meduz uznaje się za ostateczny sposób na zrównoważone korzystanie z zasobów morskich. Ta morska ciekawostka podkreśla chińską innowacyjność w przekształcaniu przypadkowo złowionych stworzeń w kulinarną gwiazdę. Chrupanie tych wędrownych morskich nomadów to nie tylko przyjemność, ale i ekologia. Zupa z gniazd ptaków. Zupa z gniazd ptaków wyłania się jako jeden z najcenniejszych przysmaków Chin, ukazując, jak wykwintna może być chińska kuchnia. Główna baza tego dania, gniazdo ptaków jaskółek zamieszkujących jaskinie, budowane z lepkiej śliny, niegdyś było zarezerwowane wyłącznie dla chińskiej arystokracji. Te maleńkie gniazdka, zbierane z niebezpiecznych nadmorskich klifów i jaskiń w całej Azji Południowo-Wschodniej, pozyskiwane były kosztem ogromnego ryzyka. Kupcy ryzykowali życie, by zebrać zaledwie kilka gramów tych rzadkich gniazd. Przez wieki posiadanie gniazd było ograniczone do najwyższych warstw społeczeństwa, gdyż wierzono, że przynoszą one długowieczność, wzmacniają energię chi oraz poprawiają Silky cerę. and smooth,
really mild, but it's so delicious. It's like eating dessert. Gotowane na powolnym ogniu, gniazda ujawniają delikatnie słodki smak, a ich gładka, niemal kremowa konsystencja przypomina deser. Cesarze, pragnący przedłużyć swoje panowanie, pożądali tego egzotycznego eliksiru. Poza rzekomymi korzyściami zdrowotnymi, zupa z gniazd ptaków ukazuje również chiński geniusz wynoszenia prostych składników na wyżyny smaku. Dzięki wielogodzinnemu duszeniu w aromatycznym bulionie z kurczaka z dodatkiem wykwintnych składników, takich jak chińska szynka czy ginseng, gniazda tworzą żelowe, jedwabiste nici, nadając zupie gładką, kremową konsystencję. Współcześnie to ekstrawaganckie danie symbolizuje bogactwo i uprzywilejowanie. Jego cena sięga aż do około $6614 za kilogram. Gniazda te, nazywane kawiorem chińskiej kuchni, nie tylko wynikają z niebezpiecznych metod zbierania i ograniczonej podaży, ale także z trwałego statusu luksusowego toniku zdrowotnego, będącego owocem wieków kulinarnej doskonałości. Ikra z jeżowca z jajkiem na parze. W nadmorskich rejonach Chin ikra z kolczastych jeżowców staje się unikalnym kulinarnym skarbem. Słoność oceanu łączy się tu z delikatnością jajek gotowanych na parze. Ta kompozycja doskonale ilustruje chiński talent do łączenia smaków lądu i morza. Ikra, świeżo wydobywana z otwartych muszli jeżowców, dzięki słonym, mineralnym nutom, idealnie komponuje się z kremową konsystencją jajek, gotowanych na parze bezpośrednio w opróżnionej muszli. Dodatkiem posiekanych dymek, które przełamują bogactwo smaku lekkim cebulowym akcentem, danie to pochodzi z regionów takich jak prowincje Fujian i Guangdong, gdzie jeżowce obfitują. Miejscowi wierzą, że potrawa ta ma właściwości zdrowotne. Między innymi przyspiesza metabolizm oraz wzmacnia męskość, co dla wielu Chińczyków mieszkających daleko od rodzinnych nadmorskich stron stanowi miły akcent nostalgii. Gorąca miska gulaszu z mięsa węża może wydawać się dla niektórych nie do pomyślenia, ale od wieków jest ceniona jako pożywny tonik. Zupa z węża zawiera aż do 5 rodzajów węży i jest czczona w kuchni kantońskiej. Jej początki sięgają czasów dynastii Qing, kiedy uważano ją za ekstrawaganckie danie godne królewskiego stołu. Mięso węża uważano za źródło wzmacniające energię qi oraz poprawiające krążenie krwi. Gotowane z aromatycznymi chińskimi ziołami, każdy składnik tej złożonej zupy ma swoje przeznaczenie, np. jinang dla witalności oraz chryzantema dla łagodzenia stanów zapalnych. Bulion wymaga wielu godzin, aby smaki idealnie się połączyły, a mięso porównywane do mieszanki ryby i kurczaka pozostaje delikatne i lekko sprężyste, przy czym kości są jadalne, jeśli są odpowiednio przygotowane. Suszone mięso węża dostępne jest również w niektórych sklepach zielarskich, obiecując długowieczność i męskość. Choć twierdzenia medyczne budzą wątpliwości, zupa z węża niesie ze sobą silny ładunek kulturowy. Współcześnie tradycyjne restauracje serwujące potrawy z węży są rzadkością, gdyż nowe pokolenia odrzucają gadzie dania, a obawy o niezrównoważone pozyskiwanie dzikich węży wpływają na ich dostępność. Niemniej jednak zupa z węża pozostaje powodem do dumy i symbolicznym daniem w kulturze kantońskiej, ukazując egzotyczne horyzonty chińskiej kuchni. Mózg wieprzowy. Miseczka parującej zupy z mózgu wieprzowego może nie przypaść do gustu każdemu, ale w Chinach kremowe kawałki mózgu wieprzowego są cenione od wieków. Ten kontrowersyjny składnik dodaje potrawom wyrazisty, tłusty smak, szczególnie w gorących garnkach. Wzmianki o mózgu wieprzowym w chińskich tekstach sięgają ponad 2000 lat, aż do dynastii Han, kiedy wierzono, że zupa z mózgu poprawia inteligencję, pamięć i zdolności poznawcze. Do dziś jest on specjalnością w miejscach takich jak Chengdu, gdzie pikantny bulion hot pot podkreśla niemal budyniową, kremową konsystencję mózgu. Przy odpowiednim przygotowaniu mózg wieprzowy rozpływa się w ustach, oferując subtelny, kremowy smak, niemal przypominający tofu, a niektórzy porównują go do szpiku kostnego, gdyż nabiera smaków bulionu, działając jak smakowita gąbka. Najbardziej cenione są fragmenty pochodzące z pnia mózgu, które charakteryzują się bardziej zwartą teksturą i bogatszym smakiem. Mimo że obawy związane z wysokim poziomem cholesterolu oraz potencjalnymi chorobami neurologicznymi spowodowały spadek jego popularności, mózg wieprzowy wciąż pozostaje nostalgicznym składnikiem dla odważnych, poszukujących nowych kulinarnych doznań.
Smażone cykady. Gdy nadchodzi lato w Chinach, pojawiają się roje cykad, których brzęczenie wypełnia powietrze, a głodni smakosze gotowi są smażyć je garściami. Dla wielu Chińczyków spożywanie tych chrupiących owadów jest tak codzienne jak jedzenie popcornu w kinie. Smażone cykady są nabijane na patyczki, obtaczane w skrobi kukurydzianej i przyprawach, a następnie smażone na głębokim tłuszczu, co zamienia je w przekąski, które rozpieszczają podniebienie delikatnym, pikantnym smakiem. Pod krupiącą skorupką kryje się miękka, niemal maślana konsystencja. Cykady dostarczają dużej dawki białka, około 13 gramów na 100 gramów produktu, co przewyższa zawartość białka w wołowinie. Spożywanie owadów było częścią chińskiej kultury kulinarnej na długo przed tym, jak stało się modne na zachodzie w kontekście zrównoważonego rozwoju. Starożytne teksty, takie jak Shanhai Jing, dokumentują spożywanie cykad i szarańczy już w czasach dynastii Han, gdzie ich brzęczący dźwięk symbolizował odnowę i radość. Współcześnie cykady stają w obliczu utraty siedlisk, a ich spożycie pomaga zapobiegać przeludnieniu, stanowiąc jednocześnie pożywne regionalne źródło żywności. Tak jak chrupiące świerszcze czy smażone larwy jedwabników, smażone cykady pokazują, że nawet najskromniejsze składniki mogą stać się pożądanymi, sezonowymi przysmakami w rękach zaradnych chińskich kucharzy. Olbrzymie małże. Olbrzymie małże na chińskich rynkach to prawdziwe morskie widowisko. Niektóre okazy ważą ponad 90 kg. Uważaj jednak na strefę rozprysków podczas obróbki tych potężnych muszli, które swoim rozmiarem doskonale oddają swoje miano. Olbrzymia małża zawdzięcza swoją masywność dużemu mięśniowi, który utrzymuje jej skorupę ściśle zamkniętą. Mechanizm ten jest niezbędny dla przetrwania. Ten sam mięsień sprawia, że podawanie surowych małży staje się ryzykowne. Gdy skorupa zostaje rozbita po śmierci, mięsień może nagle skurczyć się, wyrzucając strumień wody w stronę zebranych obserwatorów. Choć sashimi z małych małży może być bezpieczne, chińscy szefowie kuchni często decydują się na krojenie i gotowanie większych okazów, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Gdy są duszone lub smażone, mięso staje się soczyście delikatne, oferując subtelnie słodki, oceaniczny smak, a jadalna, żywo-barwna otoczka stanowi ucztę dla oczu. Niegdyś olbrzymie małże były powszechne w rafach Azji i Pacyfiku, zanim nadmierne połowy znacznie zmniejszyły ich populację. Choć ich przyszłość pozostaje niepewna, te morskie cuda nadal stanowią niezapomniane połączenie kulinarnej rozkoszy i ekologicznego cudu, które zachwycają chińskie podniebienia. Choć powszechnie mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, niektórzy w Chinach wiedzą również, jak smakuje to, co dla wielu jest symbolem lojalności. W niektórych regionach Chin mięso psów jest spożywane i uważane za przysmak, szczególnie zimą, gdy uważa się, że podnosi temperaturę ciała i zapewnia ciepło. Do miejsc, gdzie mięso psów jest najczęściej konsumowane, należą m.in. prowincje Guangdong, Yunnan, Gangi oraz regiony północne. Według wierzeń medycyny ludowej mięso psów sprzyja zdrowiu wątroby i przynosi inne korzyści. Szacuje się, że co roku w Chinach zabija się 10 milionów psów w celach kulinarnych i leczniczych, a w prowincji Guangxi odbywa się coroczny festiwal mięsa psów, podczas którego w ciągu 10 dni zabija się około 10 000 psów. Jakie są Wasze opinie na temat spożywania mięsa psów w chińskiej kuchni? Dajcie znać w komentarzach. Olej z kanalizacji. W Chinach nie wszystkie oleje spożywcze pochodzą prosto z półek sklepowych. Znaczna część jest recyklingowana z frytkownic restauracyjnych, pułapek na tłuszcz, kanalizacji, a nawet odpadów ze rzeźni, a następnie odsprzedawana nieświadomym kupcom. To niebezpieczne zjawisko, znane jako olej z kanalizacji, jest ściśle nielegalne, lecz słabe egzekwowanie prawa pozwoliło mu się rozprzestrzeniać. Nieuczciwi zbieracze odsysają zużyty tłuszcz, filtrują go i przepakowują jako tani olej spożywczy. W roku 2010 szacowano, że 10% chińskiego oleju spożywczego stanowi właśnie ten recyklingowany produkt. Szkoły, stoiska uliczne oraz małe restauracje są jego częstymi nabywcami. Recyrkulowany olej niesie ze sobą poważne zagrożenia zdrowotne. W testach często wykrywa się ślady rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. W roku 2011 konsumenci byli zszokowani, gdy śledztwo ujawniło produkcję chudego mięsa wieprzowego poprzez rozpuszczanie zepsutego mięsa w oleju z kanalizacji. Władze dokonują okazjonalnych nalotów, lecz laboratoria często tylko przetwarzają ten olej na niższe klasy produktu. Zachęty do zysku pozostają wysokie, a regulacja jest utrudniona przez
przez liczne małe zakłady. Dla chińskich konsumentów olej z kanalizacji pozostaje nieapetycznym przykładem skażenia łańcucha dostaw żywności, nawet w czasach modernizacji.